Cześć wszystkim, dzisiaj przygotowałam... A nie, chwila, moment, muszę światło zapalić. Tak, cześć wszystkim. O czym tutaj mówiłam? Nie wiem jak wy, ale kiedy ja byłam dzieckiem, to uwielbiałam tematykę tajnych agentów, tajemnic, niewidzialnego tuszu. Pamiętam jak pisałam cytryną na kartce teksty typu Kaczor Donald jest super i nikt nie mógł zobaczyć tego tekstu, dopóki nie włożył kartki do piekarnika. Teraz już mogę sobie kupić zabawki, które są trochę bardziej zaawansowane i tak oto mam tutaj markery, które mają niewidoczny tusz i ujawnia się on dopiero pod światłem ultrafioletowym. Wyobraźcie sobie rysunki, które wyglądają zwyczajnie, patrzysz sobie, nic specjalnego, gasisz światło, zapalasz lampę UV i nagle narysowany człowiek okazuje się być jakimś demonem. Nie wiem, ogólnie jest mnóstwo możliwości i dlatego musicie zobaczyć, co ja wymyśliłam. Na początek zaznaczę, że biel jarzy się pod światłem UV, dlatego aby uzyskać lepszy efekt, zamiast białego papieru skorzystałam z takiego brązowego. Na początku testowałam, jak zachowują się te markery i jak wyglądają po zmianie światła i okazało się, że gruba końcówka sprawia, że efekt nie wygląda zbyt ciekawie, ponieważ nie można robić drobnych, małych szczególików, a to one zawsze sprawiają, że praca wygląda najlepiej. Kolejna rzecz, nie można rozmywać tego tuszu, sprawiać, żeby tak gradientowo, słabo, żeby wyglądał jak blask. Nie. Wszystkie krawędzie, które się nim robi, są zawsze ostre i na to też musiałam się przygotować, obmyślając, jak mogę zrobić te świetliste dekoracje. Ale nie myślcie, że to osłabiło mój entuzjazm, bo tak się jarałam tymi markerami, że nie można mnie było oderwać od tego bloku. Po prostu siedziałam i rysowałam. Ja wiem, że przez to, że się jaram takimi pierdółkami, to niektórzy myślą, że jestem dziecinna, trochę może niedojrzała, ale ja na przykład uważam, że jeżeli człowiek potrafi się cieszyć tak beztrosko z takich rzeczy, to ma taką młodzieńczą świeżość i to jest pozytywne. No kurczę, nie chcę być takim dorosłym, który ma kija w bucie. Ja w życiu prywatnym jestem naprawdę spokojnym człowiekiem. Na co dzień mam bardzo niski poziom energii, dlatego ludzie, którzy mnie znają tylko z internetu, myślą, że ja jestem smutna na żywo, a ja po prostu mam niski poziom energii. Na filmie, kiedy nagrywam na YouTube, to mogę się trochę powygłupiać i tą energię swoją wydobyć na światło dzienne i to mi daje szczęście. Dlatego dajcie mi moje mazaczki i dajcie mi się pobawić. No tak, kiedy malowałam tymi niewidzialnymi markerami, to mokry tusz był widoczny na kartce, dlatego widziałam, jak wyglądają wzory, które tworzę. Oczywiście dopóki robiłam to szybko, bo potem ten marker wysychał i wtedy zupełnie znikał z kartki, nie było go w ogóle widać. Co też miało swoją ogromną zaletę, no bo dzięki temu rysunek wyglądał tak totalnie niepozornie. Od taki zwykły rysunek, widzisz? Niczym się nie wyróżnia, a tu bam! Gasimy światła, zapalamy UV i nagle na obrazku dzieje się magia. I to w sumie w tym przypadku nawet dosłownie, bo ta postać ma taką wróżkową aurę. Nie chciałam tworzyć obrazków, które będą miały oczywiste transformacje, typu narysować postać, która jest uśmiechnięta, a potem się okazuje, że tak naprawdę jest smutna, albo człowieka, który robi dobry uczynek, a jak się zapali tą lampę UV, to wyrastają mu diabelskie rogi czy coś. Te pomysły są fajne, ale są już tak wyeksploatowane, że wolałabym wymyślić coś takiego świeższego, mniej oczywistego, co ma chociaż jakąś szansę zaskoczyć. I tak, z racji, że ostatnio jestem zapracowana i to tak porządnie, że po moim życiu prywatnym się nic nie dzieje, jest tylko praca. Swoją drogą przydałby się urlop. Znaczy, no niedługo gdzieś wyjeżdżam i mam nadzieję, że z tego wyjazdu uda mi się zrobić vlogi, ale tak wracając do tematu, to pomysł o zapracowanym człowieku był jednym z pierwszych, które przyszły mi do głowy, kiedy zastanawiałam się, co narysować.
Mamy tu gościa. Siedzi sobie przed komputerem przedstawiciel naszego pokolenia i większość swojego czasu spędza na prokrastynację. Ale kiedy światło gaśnie, okazuje się, że przez ten cały czas pracował. Znaczy, można ten obrazek zinterpretować na dwa sposoby. Właśnie, że się obijał przez cały dzień, więc kiedy zapadła noc, to musiał zarwać nockę pracując. Ale drugi sposób na interpretację jest taki, że on pracował przez cały ten czas, tyle że z zewnątrz nie było tego widać. Po prostu wyglądał, jakby się obijał, a on działał. On działał. Jak już tak narysowałam tego jednego mężczyznę, to tak trochę w tym zasmakowałam i postanowiłam, że następny obrazek też będzie przedstawiał faceta. Pragnę zaznaczyć, że nie wiem, co jest takiego w tym brązowym papierze, ale czarne linie wyglądają na nim tak fantastycznie, że inspiracja tryska mi uszami i naprawdę mam ochotę cały czas siedzieć i rysować. To jest chyba taka odmiana, której mi było trzeba. Do tego rysunku używam markerów o giętkich końcówkach albo o pędzelkowatych zakończeniach, dzięki czemu bardzo łatwo przechodzi się od cienkich do grubych linii i wygląda to naprawdę ciekawie. Kojarzy mi się to trochę z japońską kaligrafią, ale no w sumie się nie dziwię, bo teoretycznie te pisaki, którymi tutaj maluję, służą właśnie do kaligrafii. W każdym razie, tworząc ten obrazek, chciałam ukazać sportowca, który skrywa w sobie ogromną determinację, ale też wspaniale wyuczoną kontrolę nad własną energią. Dlatego malunki na jego twarzy miały się kojarzyć albo z barwami wojennymi, albo z takimi wzorami jakby pomagający kontrolować przepływ czakry. I wydaje mi się, że faktycznie emanuje od niego taka siła i potęga jego ducha. Przy tym rysunku postanowiłam postawić na komiksowy styl, taki, który przychodzi mi najłatwiej, czyli taki, którym szkicuję albo po prostu sobie bazgram bezmyślnie coś na kartce. Taki standard dla mnie, że zawsze jak mi się nudzi, to sobie rysuję postać, która ma twarz właśnie pod tym kątem, usta tak wyglądają i tak dalej. Generalnie każdy rysownik ma coś takiego, co rysuje do znudzenia, tak czysto dla relaksu, na przykład kiedy rozmawiam przez telefon i coś tam sobie dziubię, nie? Ja wtedy rysuję twarze dokładnie takie jak ta. Dalej narysowałam roślinkę, która dopiero co wyrosła z ziemi w doniczce i nie wiadomo, co z niej będzie. Wkrótce okaże się, że zdolności tej dziewczyny zdziałają cuda. Za każdym razem, kiedy malowałam tym pisakiem, miałam to mnie trzymało w takiej niepewności. Zastanawiałam się, ale jak to wyjdzie, kiedy zgaszę światło? Czy na pewno mój zamysł będzie tak fajnie wyglądał na tej kartce, czy okaże się, że wszystko się zepsuło, że wszystko zepsułam. Taka niepewność, dopóki nie zgaszę światło. I to było takie ekscytujące dla mnie, żeby zobaczyć, jaki jest efekt tego, co stworzyłam. Dajcie znać, jak podobały Wam się te pomysły i jeżeli macie jakieś własne, takie ciekawe, co można by zrobić w takiej koncepcji, to napiszcie koniecznie w komentarzach, bo tak bardzo mi się podoba ten efekt z ultrafioletem, że bardzo chętnie zrobiłabym kolejny odcinek i może wtedy właśnie wykorzystałabym Wasze pomysły na rysunki. Miałam mieć twarz jelonka, a wyszłam jak świnka, która się napiła mleka. Ale to jest właśnie to, o czym mówiłam, że nigdy nie wiadomo, jak wyjdzie to, co sobie namalujesz na twarzy. O, tak bym mogła występować. Tak jest super. Zostawmy tak. O, mam piegi. Zgaduję, że pewnie nie macie mazaków takich jak te, ani światła ultrafioletowego, dlatego nie będę Was nakłaniała do kupowania takich rzeczy. W zamian chciałabym, żebyście narysowali mi coś na brązowym papierze, na kartonie, nie wiem, może ostatnio przyszła jakaś przesyłka i macie po prostu karton. Narysujcie coś na tym czarnym mazakiem i rysunki te wysyłajcie na osikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. Fajnie, że wykonujecie te zadania ode mnie, bo nawet jeżeli nie mogę ich wszystkich pokazać w odcinku, bo jest ich tak dużo, to cieszę się, że dzięki tym moim zadaniom ćwiczycie, próbujecie nowych rzeczy i to jest
naprawdę super, że ja mogę te prace zobaczyć. Bardzo Wam za to dziękuję. Przesyłam Wam buziaki i pamiętajcie, że widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa!